Witam Was ponownie. Część druga. Dzisiaj zajmiemy się wnętrzem auta. O ile z zewnątrz, jak już widzieliście w pierwszej części, nie ma mowy tutaj nawet o żadnej ewolucji. Zmienione zostały dosłownie detale. O tyle, słuchajcie, w środku śmiało możemy mówić, że doszło do totalnej rewolucji. Póki zajmiemy się tym, co zostało tutaj w środku zmienione, dla formalności zajrzyjmy tylko do bagażnika. Dla tych, którzy nie wiedzą, może być to dosyć spore zaskoczenie. Biorąc pod uwagę wymiary tego samochodu, bagażnik tutaj jest pokaźny, 456 litrów. Przy złożonych siedzeniach ponad 1100 litrów. No i uwaga, ciekawostka, Mega Box. Tak w Fordzie to nazwali, pojemności 81 litrów, tym swoim słynnym korkiem spustowym na dole. Opisują to tak, że można tutaj przewieźć coś brudnego, ewentualnie tą całą przestrzeń ubrudzoną można sobie umyć jakimś szlaufem, wodą, ona cała tam spłynie. Z całą pewnością jest to ciekawe rozwiązanie, ale idziemy teraz do środka. I też tak dla formalności, jeszcze z tyłu tutaj nie siedziałem. Miejsca na nogi jest dosyć sporo. Kieszenie, gniazdko 12V, no i dwa porty typu USB-C. Nad głową żaden problem. Wysiadanie ogólnie z tylnej części nie jest zbyt wygodne. Powoli idziemy do przodu, zaraz wejdziemy do środka, czyli to, co chyba najbardziej wszystkich interesuje. Wykończenie i materiały. Dużo twardego plastiku, to zresztą chyba słychać. Trochę miękkiego materiału, szycie w kolorze czerwonym. Różnica między tą a poprzednią wersją jest taka, że ten materiał wcześniej dochodził tutaj do góry, a w tej chwili jest plastik. Ogólnie słuchajcie, nie wygląda to źle, jest to spasowane dobrze. Ale trzeba przyznać, że ilość plastików twardych zastosowanych tutaj jest dosyć dużo. Mam wrażenie, że jest ich więcej niż w poprzedniej wersji. Ta wersja, czyli ST-Line X, wyposażona jest w system audio Bang & Olufsen. Na desce rozdzielczej teraz jest jeden z głośników pokaźnych rozmiarów. Trzeba wierzyć, że oni to dobrze przemyśleli i sprawdzili. Tutaj no jednak będzie słońce mocno świecić w lato. Ten materiał też się może zużywać albo zblaknąć. Ładowarka indukcyjna. Tu jest to samo. Tak jest praktycznie taki sam. Jedyna różnica jest taka, że ten podłokietnik można go sobie przesunąć do przodu. Minusik to, że on się nie blokuje. Czasami mi się zdarzyło, że pod łokciem po prostu on mi się zsuwa. Została zmieniona całkiem też kierownica, która zrobiła się, można powiedzieć, kwadratowa. Jest płaska nie tylko w dolnej części, ale też na górze. Mi osobiście to nie przeszkadza. Godne też dla osób trochę niższych, bo poprawi to ich pole widzenia. Ważna informacja, która wielu osobom może się już nie spodobać, to taka, że znikają praktycznie już przyciski. Z tych takich klasycznych przycisków zostały tylko 3, pomijając te na kierownicy. Pierwszy to start and stop, później jest kamera. Do kamerki jeszcze później wrócimy, bo w tym samochodzie ona dostępna w opcji 360 stopni. No i max, czyli ogrzewanie takie na maksa, jak potrzebujemy jednym przyciskiem włączyć wszystko. No i taki jest niestety trend w dzisiejszej motoryzacji i jeśli on się utrzyma, a jestem przekonany, że tak będzie, znikną one całkowicie. Mowa tutaj o przyciskach. Czy nam się to podoba, czy nie, każdy przyszły nabywca takiego nowego samochodu będzie się do tego musiał niestety ale przyzwyczaić. Aura za oknem, jak widzicie, nam się zmieniła, bo jest to kolejny dzień nagrywania. To akurat jest na plus, bo mam nadzieję, że mniej światła będzie się odbijać tutaj w tych potężnych monitorach. Zaczniemy od tego głównego monitora kierowcy, czyli prędkościomierz oczywiście, obroty silnika. W takiej formie dziwnej trochę, nie do końca mi się to podoba. Wszystkie inne informacje, temperatura zewnętrzna,
autonomia, przebieg auta, no i temperatura silnika plus światła. Ekran tutaj widoczny można sobie zmienić. Jakby to można było powiedzieć, w tym tutaj drugim ustawieniu tego ekranu jest on bardziej czysty. Znikają tutaj na dole wszystkie inne informacje, które były, zobaczcie, tutaj na tym ekranie. W tej chwili tutaj tych informacji już nie ma. Można sobie wybrać motyw, miedziany, czyli zmienia się kolor. Można też wybrać sobie, żeby zmienić z trybem jazdy. Niebieski, no to już był wcześniej. Zielony. Ładnie też wygląda ten kolor zielony, ale według mnie nie pasują wtedy tutaj do kolorystyki tego monitora. Fajniej by to wyglądało, gdyby tutaj też ta kolorystyka się zmieniała razem z tym. I za chwilę przejdziemy sobie do tego wyświetlacza centralnego. A jeszcze co do tych trendów nowych i dużych zmian, do których trzeba się przyzwyczaić. Zobaczcie, tutaj już znika także klasyczna ta manetka od wycieraczek. Nie ma tutaj nic. Wszystko znajduje się tutaj, czyli manetka tylko i wyłącznie po lewej stronie. Kierunkowskaz, wycieraczki tylne, przednie, oczywiście spryskiwacze. I uwierzcie mi, że nie jest to żaden problem i używa się tego praktycznie tak samo jak klasycznych tych manetek po prawej i po lewej stronie, które były zawsze. Dobrze. Przechodzimy teraz do tego centralnego wyświetlacza, który w tej chwili ma 12 cali. Jest on mniejszy niż ten, chociaż wygląda na dużo większy. Przyciski, o których wcześniej wspominałem, się teraz w tej dolnej części ekranu, czyli te najważniejsze. Podgrzewany fotel, temperatura, kierownica, przednia szyba, ustawienie nawiewów. W tej chwili już regulacja nawiewów wygląda w ten sposób. Popatrzcie. Tak trochę a la Tesla. Szyba tylna, lusterka i tak dalej, i tak dalej. Regulacja nawiewu. Temperaturę można sobie regulować albo suwakiem, bądź plus minus. To jest akurat dobre, że nie trzeba wciskać tego i dodatkowo jeszcze regulować suwakiem. Zaraz Wam pokażę, czyli wystarczy wcisnąć plus i ona już się podniosła. Minus też temperatura się obniża. Dalej aplikacje, Apple CarPlay, Android Auto. Mocna strona akurat tego całego systemu, który nazywa się Sync 4, jest taka, że Android Auto, w moim przypadku, ja mam telefon z Androidem, łączy się bezprzewodowo, czyli już nie potrzeba kabla. Tutaj w tym przypadku jest to olbrzymi plus, wystarczy jedno kliknięcie i możemy sobie przejść do naszego telefonu. Zero kabli, nic się tutaj nam nie musi plątać na tym głównym tutaj środkowym panelu. Idziemy dalej. Tryby jazdy. Są one wyświetlane w takiej fajnej formie. Normalny, eko, sportowy. Bardzo ładnie to wygląda i śliska nawierzchnia. No minusem akurat jest to, że jeśli chcemy taki tryb zmienić, trzeba wejść tutaj w ten komputer, kliknąć kilka razy. Wcześniej wystarczyło kliknąć przyciskiem, który znajdował się tutaj w tej części dolnej samochodu i można było to zrobić patrząc się tylko i wyłącznie na wprost, obserwując to, co się dzieje na drodze. Asystent kierowcy. Jest tego tutaj mnóstwo, nie będę się tutaj w to zagłębiać. Postaram się zrobić kolejny odcinek, w którym pokażę, jakie tutaj są te tryby, jak one działają, czy one w ogóle działają. To się okaże. W tej wersji klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. Tutaj, żeby otworzyć ten bagażnik ze środka, trzeba dostać się do tych funkcji. Wcześniej było to według mnie dużo łatwiejsze, bo tutaj znajdował się przycisk i wystarczyło go tylko kliknąć. Klapa się otwierała bądź zamykała. Co do samego systemu, nie jest on może super szybki, nie jest on na pewno jakoś szczególnie wolny. Działa on bez zarzutów. Przejdziemy teraz do nawigacji. Olbrzymia. Można sobie jeszcze ją powiększyć, czyli zlikwidować wszystkie inne ekrany i wyświetla się pełen ekran, tylko i wyłącznie nawigacja. Pokazuje nawet ceny paliw, inne funkcje. Wracamy do poprzedniego ustawienia 3D. Zobaczymy, jaka jest sytuacja w tej chwili. Jest wszystko na czerwono bądź żółto.
Tam gdzie są korki, jak widać jest ich sporo. Teraz Wam pokażę fajną kolejną rzecz. Popatrzcie, Amazon Alexa. Wystarczy podłączyć ją do swojego konta Amazon Prime. Trzeba mieć też funkcję, wykupioną funkcję, która nazywa się Ford Premium Connectivity. Przy zakupie samochodu każdy użytkownik dostaje 3-miesięczny okres próbny. Po zakończonym okresie próbnym kosztuje 4,99 € miesięcznie i można po prostu używać Alexy. Zmieniłem język na włoski, bo przy języku polskim Alexa nie odpowiada, nie działa, nie wiem dlaczego. Meteo a Milano oggi. Zapytałem się właśnie Alexy, jaka będzie pogoda dzisiaj w Mediolanie. La temperatura è di 6 gradi Celsius, con rovesci. Per oggi è prevista pioggia, con una massima di 6 gradi e una minima di 5. Więc powiedziała mi wszystko, co się wydarzy dzisiaj. Zapytam Alexy, kto będzie miał jutro imieniny. Venerdì 20 dicembre si festeggiano San Tursicino del Giura, protettore di invocato contro il torcicollo, San Filogonio e San Zeferino. Powiedziała mi, kto będzie jutro obchodził imieniny. Ja jestem akurat kibicem piłki nożnej. Zapytam się o tabelę włoskiej Serie A. In cima alla classifica della Serie A si trova l'Atalanta al primo posto con 37 punti. Że powiedziała mi i wyświetliła też pierwsze 5 miejsc, bodajże, tak, pierwsze 5 miejsc. Także uwierzcie mi, że jest to nie tylko bajer, ale bardzo fajna i przydatna funkcja, która ułatwia nam tutaj użytkowanie tego samochodu. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, o której wspominałem już wcześniej. Kamera cofania 360 stopni. Rzucimy sobie bieg wsteczny w połączeniu z tym olbrzymim 12-calowym monitorem. Bardzo dobrze wszystko widać. Możemy ją sobie tutaj dowolnie też konfigurować, wyświetlić sobie punkt, który nas interesuje podczas parkowania, czyli może to być tutaj ten róg, tak samo tył, w zależności gdzie musimy parkować, jakieś słupki ewentualnie, których często nie widać. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze kolejne menu, mamy sobie tylko przód po całości ekranu, widać to co się dzieje z przodu. Tak samo, jadąc do przodu widzimy też tył auta. I tak na zakończenie już dzisiejszego odcinka jeszcze przygotowałem mały bonusik. Zobaczcie. Specjalnie postawiłem samochód w takim ciemnym miejscu w garażu. Jeśli słabo go widzicie, to dobrze. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Przy otwieraniu auta wyświetla się logo Pumy. Zarówno od strony kierowcy, jak i od strony pasażera. Wyświetlane jest tutaj pod lusterkiem. Jeszcze raz otworzymy. Ono oczywiście znika po jakimś czasie, bo nie ma sensu, żeby było wyświetlane cały czas. Taki bajer. Dla wyjaśnienia dodam Wam tylko, że ten gadżet nie znajduje się na liście opcji dodatkowych tego auta, więc ja za to kasy nie dopłacałem. Prawdopodobnie bym tego w ogóle nie zrobił, ale sami musicie przyznać, że fajnie i efektownie to wygląda. Pora zakończyć dzisiejszy odcinek. Chciałem pokazać Wam wszystkie te rzeczy, które różnią poprzedni model Forda Pumy od tego najnowszego po faceliftingu. No i zapraszam już na kolejne spotkanie, i w którym mam plan pokazać Wam plusy i minusy, bądź wady i zalety, jak kto woli, bo każdy samochód takie ma.